Witam widzowie na moim kanale Gameborn. Jak widzicie, Train Sim World 4 już jest włączone i czas na przechadzkę. Tak dzisiaj misja się nazywa. I czytamy, co tutaj dzisiaj mamy wykonać. Santa Clarita. W tym kierunku będziemy się poruszać. Porozmawiaj ze zdenerwowanym turystą. Już. No i co nam turysta powie? Taki oto przystanek mamy i spróbujmy ruszyć w drogę. Wchodzimy po drabince. Dość głośno na zewnątrz, czyli jak rozumiem, nasza lokomotywa już jest na chodzie. Dźwignia naprzód i dźwignia zwolnienie. I zwalniamy hamulec. No i ruszamy w wędrówkę. Dzisiaj wydaje się przyjemniejsza trasa. Można zobaczyć więcej niż ostatnio. I jedziemy Metrolinkiem. Tak wygląda nasz skład, tak wygląda sceneria. I jedziemy sobie. Nie przekraczając prędkości. 30 mamy w tej chwili. 3 mile mamy. Scenariusz długi. Rozejrzyjmy się. Tu nam na zewnątrz nasza karta graficzna nie do końca sobie radzi. No, z kabiny maszynisty zdecydowanie. A tu co? Takie skrzyżowanie. O, prędkość nam podnieśli, możemy się rozpędzić. Kolejny scenariusz do kolekcji naszej. No, miejmy nadzieję, że ten samochód tam nie ruszy. Stoi grzecznie. Hale flektory. I jedziemy naszym spalinowym składem. Czyli mamy zatrzymanie w lokalizacji, jakiś scenariusz z ratowaniem kogoś, jakaś pasażerka nas poprosiła.
No jest to już... Kończą się nam powoli te podstawowe scenariusze. I sygnał. Taki przycisk sygnału dźwiękowego dwupozycyjny. O, grafika taka dzisiaj palmy mamy. Trochę taka grafika cukierkowa. No, powoli zbliżamy się też już do celu. Naszego pierwszego celu, mam nadzieję, bo z tego, co było opisane, no to scenariusz ma być długi. Jeszcze na pewno trochę nam się przedłuży, zawsze trochę tracimy czasu w porównaniu do tego, co jest założone w scenariuszu. Princessa. Przez taką stację będziemy przejeżdżać. O, już możemy powoli hamować. No, sceneria ponownie piękna. Troszkę możemy zwiększyć hamowanie. Górzysta. No, skład dość dobrze hamuje. Jeszcze podciągnijmy te 100 yardów, tak już możemy stawać. Odblokowanie drzwi. Y. No jest wymiana pasażerów. Ta czwórka tu niestety miała pecha. Maszynista nie dojechał. Muszą się przejść. No ale też wsiadają, czyli trzeba na nich poczekać. No, ostatni człowiek wsiadł. Zwalniamy hamulec. I kolejny przystanek. Mam nadzieję, że tu rozjazdów nie będziemy musieli przemieniać. Strasznie nierówne tory huśtanami. No ale cóż, i tak bywa. Mamy piętrowy skład dzisiaj. Metrolink.
I z komina nasz Metrolink. Bodajże to był, z tego co pamiętam, skład Hyundai'a. Lokomotywa wyprodukowana przez Hyundai'a. Nastawnik jazdy jałowy. Zaraz mamy do 25 mil. Minimalne hamowanie. Czyli dzisiaj gdzieś Vista Canyon. To też już przejeżdżaliśmy. Na pewno widzowie, którzy śledzą, pamiętają. Nie wiem, czy nie było to ostatnio przy tym nocnym scenariuszu, gdzie przewoziliśmy więźnia. O, tu na rozjeździe jedziemy sobie w bok. Tam już jakiś kolejny skład czeka. A plusem tej gry jest przede wszystkim, że jest dużo scenariuszy. Chciałem dzisiaj coś nagrać dla Was. W pierwszym momencie włączyłem Simraila. No ale popatrzyłem, jakie tam były scenariusze. No już wszystko objeżdżone. Mówię, nie, szkoda. Szkoda grać któryś raz w to samo. W sensie, że za oknem ciągle ten sam krajobraz. No i postanowiłem, jedziemy tutaj. No, tam jest bardziej realistycznie, tutaj jest tak trochę bardziej cukierkowo. No ale jedna i druga gra ma jakiś tam swój urok. Tutaj przede wszystkim jest dużo tras. No a tam gra się rozwija. Ale stopniowo. Mamy tutaj dość ograniczoną prędkość, znowu do 25 bodajże. Ale jak widzimy, huśta nam się dzisiaj coś, ta lokomotywa. Nierówne torowisko mamy. No i już widzimy Vista Canyon 0,7 mili. Czyli powoli dojeżdżamy do drugiego punktu trasy, jaki nam przewidziano na trasie, czy trzeciego nawet. Był też punkt, skąd wyjeżdżaliśmy. O, już widzimy, yardy lecą. No, w każdym razie skończę myśl, no, jakoś uznałem, że jazda tej samej trasy po raz wtóry już mnie nie bawi. No, czekam z niecierpliwością, aż Simrail wyda coś nowego. Na razie nam dawkują jakieś tam przebitki zdjęć z tego Krakowa. No ale no, nie screenshotami żyjemy, tylko chcemy jako gracze pograć po prostu, a nie patrzeć, co tam będzie i się zachwycać obrazkiem. Równie dobrze można sobie zdjęcie dworców pooglądać w Google Maps. A my czerpiemy w takich symulatorach przede wszystkim przyjemność z jazdy. Możemy się rozejrzeć. Jakaś budowa obok nas. Kontenerki. No i powoli
Oto tył naszego składu. Powoli się zbliżamy już. No jeszcze nie hamujemy. Nie chcemy siły hamowania, możemy jeszcze przyspieszyć. Ale nierówne. O, dojedziemy tym razem, żeby później pasażerowie nie musieli tyle iść. I hamowanie pełne i ponownie Y. Zobaczmy, jak tam. No, ponownie pasażerów troszkę zmyliliśmy i muszą się przejść, jak chcą pojechać. No, duża wymiana pasażerów, tu przejście podziemne. Jeszcze z przejścia idą. No ale sorry, godzina odjazdu to godzina odjazdu. Y. Luzujemy. I teraz mamy zadanie 7,4 mili do następnego punktu trasy. Ale to tylko jest przelocik. Przejedź przez góry i wypatruj kontuzjowanego turysty. Zaraz też mamy podniesienie prędkości do 75. Powinniśmy sprawnie wykonać nasze zadanie. No, w tej chwili nie mamy miejscowości żadnej konkretnej podanej, tylko przez górę przejechać. Przez góry, przepraszam. No, już powinno być pierwsze podniesienie prędkości. W momencie, kiedy nasz ostatni wagon będzie w miejscu tej tabliczki. A już jest oczywiście. Możemy się rozpędzać. No i później będziemy mieli kolejny typ misji. Będziemy chyba zgodnie z rozkładem jeździć. Na razie mamy jeszcze chyba 2 zostałe misje tutaj do końca. A później oczywiście pozostaje nam DLC. W tej grze też jest bardzo rozbudowane DLC i jeszcze na dodatek ma się coś nowego pojawić, Szkocję. Będziemy mogli pozwiedzać szkockie ziemie. No, jeszcze turysty nie widać. No, ale przypuszczalnie
Jeszcze jest za daleko, na razie jeszcze 6 mil mamy do celu. No, poglądajmy, może już gra troszkę płynniej zaczęła chodzić w tym momencie. Zapraszam także do wypowiadania się w tematach różnych tam, ankiety czasem jakieś są na moim kanale. Gdzieś tam staram się budować taką kolejową społeczność. Kolejowo-grową. No i zapraszam też do propozycji, jaką grę byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Być może ktoś się zastanawia nad kupnem jakiejś gry. I mógłbym mu pomóc na przykład z jakąś recenzję, albo po prostu, jeżeli gra by była taka topowa, moglibyśmy tutaj też na kanale sobie w nią grać czasem. O, zaraz ograniczenie. Jakiś fajny most tam z daleka widać. O, możemy hamować. 39 zaraz będziemy mieli. Dobra, już możemy odblokować. O, taka tu budowla. No, jakaś kopalnia kruszyw być może. Obok mijamy. No i jakieś tajemnicze budowle. Jakieś być może magazyny. Na niebie też chyba albo księżyc chyba widać. No tak, tam nad górami chyba to jest księżyc. Duży łuk pokonujemy. Więc jedziemy dalej. Niestety znowu mamy takie dość wolne jazdy dzisiaj. Ograniczenie prędkości do 30. Mamy w tej chwili chyba 8. Za chwilę nam 34 wchodzi. Więc dzisiaj takie spacerowe tempo i zwiedzanie. Czyżby kolejna? Cóż tu sprzedają na tym przejeździe? No, kolejne tereny przemysłowe przed nami. No, ponownie nierówno. Więc nawet w Stanach tory nie są idealnie równe, wbrew temu, co się myśli.
Troszkę pod górkę mamy, musimy się rozpędzać. Ale przede wszystkim, co cieszy tutaj w tej grze, to można podziwiać widoki. Tak jak mówiłem, przydałoby się czasem je podziwiać troszkę szybciej. No ale przynajmniej jest atrakcyjnie. No, jakiś tunel wydrążony w górce jakiejś. No, a nam jeszcze do celu zostało prawie 3 mile w tej chwili. No, musi być stromo, bo tak dość szybko prędkość tracimy. Czyli wspinamy się. No, fajnie by było w takich jechać wysoko w pasma górskie i no, widzieć widoki, podziwiać taką trochę jak to w Szwajcarii mamy. No ale szczyty nie są tutaj ośnieżone w tej chwili. No i kolejny tunel. Bardzo ciekawa trasa, powiem szczerze. Jedna chyba z ciekawszych do tej pory w tej grze. Chociaż austriackie koleje też były dość piękne tereny. No, zaraz tam podniosą trochę prędkość do 44. No widzimy, tunel był dość krótki, ale być może następnym będzie, skoro wspinamy się w góry. Na szczęście bez rozkładu jedziemy, nie musimy się tutaj śpieszyć, stresować. Tak, już mamy 44. Troszkę rozpędźmy naszą maszynę. A propos maszyny, z tego co wiem, też jakaś ciekawa aktualizacja tam wyszła. Zapraszam wszystkich, którzy lubią tematykę kolejową. No, nie ma w tej chwili tej gry u mnie na kanale. No ale niewykluczone, że się pojawi. Kiedyś w nią grałem. No to był taki prekursor. I od zawsze była darmową grą. No, wspinamy się coraz wyżej. No, w tej chwili gram w ustawieniach domyślnych, nic nie zmieniałem odnośnie grafiki. No ale docelowo mam nadzieję, że uda się mi sprzęt wymienić i odpalimy te gry wszystkie w maksymalnych rozdzielczościach. Już pomału sprzęt powstaje. No w sensie zakupy się klarują. No wybrałem platformę. Procesor już jest u mnie na biurku. W każdym razie z odwiecznego dylematu AMD czy Intel.
U mnie jest już AMD w tej chwili. Przechodzę z Intela na AMD. Mam nadzieję, że będę zadowolonym użytkownikiem procesorów AMD. Jedną z podstawowych ich zalet jest, no może nie latem, ale zimą, że dużo ciepła daje. No 0,6 mili już zaraz będziemy mieli okazję do wypatrywania turysty. No byle nie leżał na torach. Tu w hamowanie nie musimy się martwić ani bawić, no, ponieważ tylko przejeżdżamy tutaj. Przejedź przez góry i wypatruj kontuzjowanego turysty. Takie mamy zadanie. Widzimy to w lewym górnym rogu w pasku. Tak, jest już ten odcinek coraz krótszy. Czasem zdarzy się, że gra przytnie, ale jakiejś tam tragedii nie ma. I wypatruj, tak jest. Znowu mamy 8 mili i ten sam komunikat. Wypatruj kontuzjowanego turysty. Miejmy nadzieję, że nie miniemy go. No, nasza misja już trwa 25 minut około. No pytanie, czy jak nie zatrzymamy się w odpowiednim momencie, czy nam misję zaliczą, czy to jest tylko taka fabuła po prostu. Gdzieś tam w tych początkowych samouczkach pamiętamy misję chyba z owcami na torze. No nie ma zelektryfikowanej linii. Jak widzimy, nasz diesel równo kopci białym dymem. No być może pojedziemy po turystę i będziemy musieli wracać. Też takie misje bywały.
bieg jałowy. O, prędkość szybko spada na biegu jałowym. O, patrzymy z góry, jak nasz turysta. Te składy składają się z dwóch takich lokomotywa i plus w drugim członie piętrowym jest człon napędowy, jest to plus tutaj z drugiej strony przy jeździe w przeciwnym kierunku jest lokomotywa, która jest doczepiona. W tej chwili jedziemy właśnie tą lokomotywą. No, w niemieckich składach też taka opcja jest. No i ciągniemy 23 km na godzinę. 7 mil do celu, do kolejnego punktu. Do punktu, w którym mamy, do odcinka, na którym mamy znaleźć turystę rannego. Taka misja dzisiaj. No, my mamy okazję poprowadzić skład Hyundai. I cały czas po serpentynach wspinamy się po łuku. Coraz wyżej. No, pochylenie terenu też jest dość duże. Jak damy na bieg jałowy szybko, wytracamy prędkość. Właśnie tak jak teraz. O, zaraz nam prędkość podniosą, będziemy mieli okazję trochę się rozpędzić. No, miejmy nadzieję, że ten turysta faktycznie nie leży na tych torach. No i skoro się tak wspinamy, to być może będziemy mieli później szybki zjazd. Będziemy dohamowywać przez drugie pół trasy. O, już nam do 33 podnieśli. Skorzystajmy z tego. By za bardzo scenariusza nie wydłużać. No, zaraz będziemy mieli całkiem luksus 45. No, przez chwilę te 45. Później znowu 40. Jakiś przejazd. Dajmy znać.
No, chyba powoli z górki się zaczyna. Nie, jeszcze spada prędkość. W tej chwili jesteśmy na biegu jałowym. No, pół godzinki mamy z danami, jest już trasy. Jeszcze godzinka. No, na pewno sympatyczniejszy scenariusz dzisiaj jest niż ostatnio, bo możemy oglądać trasę. O, stopniowo nam będzie prędkość spadać, 35, 28, później znowu 39, podniesienie prędkości. No tak, to jest już na szlakach górskich. Może nie ma co się tutaj rozpędzać. Nadal nam ostro kołysze dzisiaj. No, w sensie, że trasa nierówna. No, a turysty, jak nie było, tak nie ma. No chyba, że dokładnie będzie leżeć za te 4,7. No już znaczek 39 był, możemy się rozpędzać. O, kawałek równych torów, też tutaj nie wspinamy się aż tak bardzo po zboczach górskich, tylko w miarę prosta droga. Droga kolejowa oczywiście. Rozpędziliśmy się. Ponownie jakiś autobus szkolny, no, ale nie mamy postoju. No i gdzie jest nasz turysta? Druga pozycja nastawnika jazdy. I widać, że ponownie pod górkę jest. Wspinamy się. No, prędkość nie rośnie. Możemy dać trzecią pozycję. Zaraz nam też podniosą prędkość. Cóż tu mamy?
O, dużo kempingowych wozów. Albo po prostu kemping, pole kempingowe. No ale raczej wszyscy nie przyjechaliby jednym samochodem, w sensie takim samym modelem. No, prędkość słabo rośnie, widać, że jest nadal pod górkę. Dlatego 5. pozycja nastawnika i patrzymy, czy nie ma turysty. Prujemy przed siebie. No, tu znowu coś ciekawego. Tylko droga pod... I jedzie... I ulica wzdłuż naszych szyn kolejowych. Trochę się rozpędziliśmy, ale widzimy, że od razu jak przyspieszamy, to zaczyna nas kołysać na boki, czyli no, szyny takie mało stabilne. A już prawie 2 mile. A naszego turysty nadal nie ma. No za to pojawiła mi się tu jakaś mucha. Zaraz jeszcze bardziej możemy się rozpędzić. Będziemy mogli. 59 już przeskoczyło. O, to rozpędzamy się. Tak jest, już jest. 6. pozycja może nastawnika. No już 1,5 mili. No przy takich prędkościach to szybko ta droga ubywa. No już jadąc 50 mil na godzinę, to ciężko będzie przy takich prędkościach już wypatrywać, no ale zobaczymy, jak twórcy gry rozwiązali ten problem. O, rozpędzamy się w tej chwili, chyba zaraz będzie nasza gra polegała na dohamowywaniu. No i co z naszym turystą? Nie było turysty.
Co my teraz jego żonie powiemy, jak wrócimy? No, 40 minuta powoli dochodzi naszej planszy w zatrzymanie za 3 mile. No niestety jakaś uparta mucha mi się tu wdarła. No jeszcze przez nią popełnimy jakiś błąd, przez który być może będziemy musieli powtarzać scenariusz. Ponownie jakieś magazyny, tiry. No, zaraz powinien w prawym górnym rogu pojawić się nam już niebieskie pole informujące nas o tym, że będziemy mieli jakiś, no, mówiąc w nomenklaturze Simraila, postój handlowy. No, tradycyjnie przed postojem podniosą nam prędkość do 75. No, trochę będziemy mogli poszaleć. 75 mil na godzinę. Tak, już podnieśli. Jakaś roślinka trochę mnie wystraszyła. No, uparta mucha mi tu uprzyjemnia gry dzisiaj. Dobrze, 49 już. Możemy powoli hamować. Może nie tyle hamować, co na bieg jałowy. I dojeżdżamy sobie. Do kolejnej stacji na naszym szlaku górskim. No, zmiana toru, zmiana toru. No, postaram się dojechać trochę bliżej tego pola, żeby zdążyć wszystkich pasażerów zabrać.
Z przeciwka też widzimy jakiś skład. I hamulec, klawisz U. Odjeżdża drugi skład. Jakby nie stawać, i tak pasażerowie muszą dojść. No tak nam tutaj te znaczniki ustawili hamowania. Wsiadamy. I teraz klawisz U, zamykanie drzwi. Odhamujemy. I ruszamy w kolejny. O, z górki nawet się nam staczał troszkę skład, ale już mieliśmy drzwi zamknięte. Rozpędzamy nasz skład, cóż tu mamy. Teraz będzie 45. No chyba z górki już. Teraz będziemy musieli hamować. O, pomimo hamulca nawet rozpędza się nam skład. Czyli mniej przyjemna część jazdy. Takie dohamowywanie wymaga dużego skupienia, żeby nie przekroczyć prędkości. Palmdale, kolejna nasza stacja. No i mamy 5 mil z groszami. Jak tam spróbujemy odhamować, nadal nam przyspiesza. No, trzeba przyznać, że tutaj scenariusz zrobiony z takim rozmachem, dość długa trasa. No, 1,5 godziny to no to jest trochę zwiedzania.
śladu po wspinaczce górskiej. W tej chwili mamy hamulec ustawiony, siłę hamowania na 33%. No już jedziemy z górki, to widać. Mamy ustawione na 33%, a prędkość utrzymuje się na stałym poziomie, czyli jedziemy z górki po prostu. A za chwilkę będziemy mogli troszkę poszaleć. Siedemdziesiąt 9 mil, tego dawno nie było. Tak jest, zwalniamy hamulec i bawmy się dobrze. No, tylko jak to już bywa w takich przypadkach, sygnalizacja nie jest naszym sprzymierzeńcem. Żółte światło. No a później ograniczenie. No długo sobie nie poszaleliśmy. Tak jest. Możemy już powoli hamować. Już 46%. No, a prędkość jakoś znacząco nie maleje. No ale już powinniśmy sobie poradzić. 57. No, ponownie nam podniosą, a my sobie poglądamy. Jakieś magazyny. Możemy odhamować. Palmdale jeszcze nam pozostało 1,7. Mamy 79 mil, no to spróbujmy troszkę podkręcić tempo. Widzimy czerwone światło.
No długo sobie nie poszaleliśmy. No bez szału tam nie hamuje, ten skład 32%. Szału nie ma. Musimy troszkę się wspomóc jeszcze. O, mocno z górki jest. Hamowanie pełne. Drzwi odblokowane. Kolejny postój. Możemy zamknąć literka Y i odhamowujemy. Lancaster. Nadal mamy 79. Tylko możemy skorzystać z tego. Cóż to za reklama. Czyli ponownie dość długi odcinek, 7 mil przed nami. No już raczej wracać nie będziemy, tak to wygląda. No ale wreszcie taka jazda dość przyjemna. Z dużą prędkością. Jakoś pusto samochody wywiało. Ponownie wyglądało, jakby ktoś tam leżał na szynach. No z taką prędkością to można jeździć. Te 2 mile momentalnie przeleciały.
Przypominam widzom, którzy śledzą mój kanał, że jeżeli chcą być informowani o nowych treściach, niech nacisną przycisk subskrybuj i dzwoneczek. No i też zapraszam do łapkowania, czyli łapek w górę lub w dół, jeżeli doceniacie moją treść, nie interesują Was gry. Gry, w której w przeważającej części są to gry typu transportu kolejowego, no i symulatory ogólnie. No ale na razie obecnie na moim kanale wszystkie produkcje to są o tematyce kolejowej. Być może z czasem się to zmieni. Czekam jeszcze raz na Wasze propozycje. O, 40 można minimalną siłę hamowania wdrożyć. No i ciekaw jestem, w co wygracie. Piszcie w komentarzach. Z jednej strony jest to dla mnie jakieś źródło informacji, a z drugiej strony też pozwoli rozkręcić trochę kanał. Poprawia to zasięgi, jak na pewno wiecie, aktywność na kanale, czyli komentarze, łapkowanie, powoduje, że algorytm YouTube'a taki kanał bardziej promuje. No już niecała mila. Możemy powoli hamować. Mamy tutaj postój. Tak, peronu nie widać, przynajmniej na razie. Cóż to za postój przed nami? Nie, jest już peron tam. W oddali widać. I też widzimy sprzeciwka bliźniaczy skład. Tak jest, koniec trasy, kozioł oporowy i pasażerów przyjmujemy, ale co nam dalej zaproponują?
O, czy bardziej chyba wysadzamy tych pasażerów niż... O, tak wygląda, jakby był kozioł oporowy. No tak jest, kozły oporowe, dojechaliśmy do końca trasy. Czyli co, będziemy wracać? Wsiądźmy do kabiny. Zamykamy drzwi. I cóż nam tu teraz każą zrobić? Zadanie wykonane. Ustaw hamulec. Dźwignia nie, to jest awaryjne. Tutaj dźwignia zwolniona jest. No tak, będziemy kabinę zmieniać najprawdopodobniej. Co jeszcze? Tutaj rączka. Neutralny. Rączka. Tu co to jest? Tryb pasażer. Mamy tryb test ustawić. Aha, i sobie iść mamy. Gdzie mamy iść? Nie chciałem wsiąść, chciałem drzwi zamknąć. Tak jest i idziemy. Do kogoż my tu mamy iść? Czyli co? Prędkość. Misja wykonana? No tak, jest złote oznaczenie. No i koniec misji. No ja zapraszam na kolejne moje materiały. Trzymajcie się. Pozdrawiam.